Lekcja 1. Efektywna komunikacja. Na przykład głos pomocy w telefonie poinformuje Cię, jak skonfigurować listę dystrybucyjną. To takie wygodne. To znacznie ułatwia organizowanie kontaktów. Tak, dzięki liście dystrybucyjnej możesz wysyłać wiadomości do wielu osób jednocześnie. Absolutnie. Oszczędza czas i zapewnia, że każdy otrzymuje te same informacje. Zgadza się. Myślę, że jest to świetne narzędzie zarówno do komunikacji osobistej, jak i zawodowej. Tak, jest to szczególnie przydatne w koordynacji wydarzeń lub udostępnianiu aktualizacji. Na pewno. Upewnijmy się, że efektywnie wykorzystujemy te narzędzia w naszym następnym projekcie. Zdecydowanie. Zorganizowanie pomoże nam lepiej komunikować się jako zespół. Całkowicie się zgadzam. Zbadajmy więcej funkcji usprawniających naszą komunikację. Lekcja 2. Obiecujące oferty. To brzmi obiecująco. Słyszałem o niesamowitych wyprzedażach, które odbywają się w ten weekend. Naprawdę. Ile oni kosztują? Są w sprzedaży za $40, co jest niezłą kradzieżą za to, co dostajesz. To prawda. Zastanawiam się, czy mają coś wyjątkowego. Myślę, że tak, zwłaszcza w przypadku nowych przybyszów, o których wspomnieli. Chciałbym je sprawdzić, ale mam nadzieję, że nadal mają zapasy, kiedy jedziemy. Nie czekajmy zbyt długo. Byłoby rozczarowujące przegapić tak wspaniałą ofertę. Absolutnie. A kto wie, co jeszcze możemy znaleźć, gdy tam będziemy? Dokładnie. Zawsze fajnie jest wspólnie odkrywać nowe rzeczy. Lekcja 3. Pozostałe plany. Myślę, że powinniśmy zachować resztki na jutro. Wtedy będą smakować jeszcze lepiej. Dobry punkt. Naprawdę mają szansę na zmieszanie smaków z dnia na dzień. Dodatkowo oszczędza nam ponownego gotowania, co jest bonusem. Całkowicie się zgadzam, ale zadzwonię do nich, aby potwierdzić plan. Brzmi dobrze. Możemy również zapytać, czy mają jakieś specjalne oferty na jutro. Tak, i byłoby miło wiedzieć, jakie inne posiłki polecają. Dobrze. Zawsze wspaniale jest mieć różnorodność i uwielbiam ich sugestie. Dokładnie. Zapytajmy o ich najlepsze dania, gdy jesteśmy przy tym. Zdecydowanie nie mogę się doczekać, aby usłyszeć, co polecają tym razem. Lekcja 4. Mądre marzenie. Często zastanawiam się, co bym zrobił, gdyby to marzenie kiedykolwiek się spełniło. Jeśli dostaniesz dużo pieniędzy, mam nadzieję, że wykorzystasz je mądrze. Oczywiście. Nie chciałbym marnować tego na frywolne rzeczy. Dokładnie. Inwestowanie w coś znaczącego jest znacznie bardziej satysfakcjonujące. Chciałbym podróżować i poznawać różne kultury, ale w granicach rozsądku. To brzmi cudownie. Możesz także pomagać innym w swojej społeczności. Tak, oddanie z pewnością byłoby częścią mojego planu. Inspirujące jest myślenie o wykorzystaniu fortuny do stworzenia pozytywnych zmian. Absolutnie. Ważne jest, aby pamiętać, skąd pochodzimy, prawda? Lekcja 5. Cuda geograficzne. Czy wiesz, że Utah i Arizona mają tak wspaniałe krajobrazy? Tak, pięknie wtapiają się w Zatokę Kalifornijską, tworząc niepowtarzalny widok.
To fascynujące, jak natura może tworzyć tak różnorodne ekosystemy. Zgadzam się. A sposób, w jaki kolory zmieniają się w ciągu dnia, zapiera dech w piersiach. Dokładnie. Uwielbiam to, jak każda godzina ujawnia inny aspekt krajobrazu. To jak żywy obraz, nieustannie ewoluujący wraz ze światłem. Absolutnie. Powinniśmy wkrótce zaplanować wycieczkę, aby zwiedzić te obszary. To byłoby niesamowite. Mogę już wyobrazić sobie przygody, jakie mielibyśmy przeżyć. Niech to się stanie, nie mogę się doczekać, aby doświadczyć tego wszystkiego osobiście. Lekcja 6. Przygotowania do podróży. Zróbmy listę rzeczy, które musimy spakować na podróż. Organizacja jest kluczowa. To świetny pomysł. Wczesne rozpoczęcie sprawi, że niczego nie zapomnimy. Dobrze, i powinniśmy wziąć pod uwagę zarówno podstawowe, jak i zabawne przedmioty. Tak, jak przekąski na drogę i dobra lista odtwarzania na jazdę. Idealny! Możemy również spakować kilka gier na przestoje w hotelu. Zdecydowanie. Zawsze miło jest mieć opcję rozrywki. I upewnię się, że przyniosę aparat, aby uchwycić wszystkie nasze wspomnienia. Dobre myślenie. Będziemy chcieli czule spojrzeć wstecz na tę podróż. Dokładnie. Zacznijmy od tej listy. Ta podróż będzie fantastyczna. Lekcja 7. Zabawa natury. Nie uwierzysz, jak dobrze się bawiłem, gdy zobaczyłem kaczki. Naprawdę. Ile ich było? 5 z nich pluskało się w stawie i to było urocze. To brzmi zachwycająco. Uwielbiam oglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Było tak spokojnie i żartobliwie się na siebie nawzajem. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak uroczo to musiało wyglądać. Tak naprawdę było. Wydawało się, że cieszą się swoją małą imprezą wodną. Szkoda, że nie mogłem tam być, aby to zobaczyć. Następnym razem upewnię się, że dołączysz do mnie na przygodę. Lekcja 8. Idealny czas. Dla ciebie ten czas brzmi idealnie. Świetnie. Do tego czasu będę u ciebie, gotowy do wyjazdu. Niesamowite. Nie mogę się doczekać spędzenia razem czasu. Ja też. Zawsze miło jest nadrobić zaległości i cieszyć się swoim towarzystwem. Dokładnie? Mamy tak wiele do omówienia i dzielenia się. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć o wszystkim, co ostatnio robiłeś. Mam kilka ekscytujących historii i wiem, że ty też. Na pewno. Wykorzystajmy jak najlepiej nasz wspólny czas. Absolutnie. Do zobaczenia wkrótce, to będzie wspaniały dzień. Lekcja 9. Naprawa klimatyzatorów. Czy możesz naprawić klimatyzator przed nadejściem ciepła? Myślę, że mogę sobie z tym poradzić. To nie powinno być zbyt skomplikowane. To byłaby ulga. Bez niego robi się naprawdę niewygodnie. Całkowicie rozumiem. Przyjrzę się temu dziś po południu. Idealny. Jeśli potrzebujesz narzędzi, daj mi znać. Doceniam to. Zbieram to, co mam i zobaczę, czego jeszcze potrzebuję. Świetnie. Im szybciej to naprawimy, tym lepiej poczujemy się w tym upale. Dokładnie. Jestem na tym. W mgnieniu oka zadziała. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, aby znów cieszyć się chłodną bryzą.
Lekcja 10. Kolory i zapachy. Wiesz, ostatnio myślałem o zapachach, kolorach i kształtach. To interesujące. Gdzie mogę znaleźć najlepsze pomysły dla nich? Odkryłem, że sklepy artystyczne często mają świetne zapasy inspiracji. To ma sens. Oferują różnorodne materiały do zbadania. Ponadto zwiedzanie galerii może pobudzić kreatywność w nieoczekiwany sposób. Absolutnie. Widzenie prac innych artystów może rozpalić nowe pomysły. To naprawdę może. Zawsze orzeźwiające jest patrzenie na rzeczy z innej perspektywy. Zgadzam się. Zaplanujmy wkrótce wycieczkę na wystawę sztuki. Tak, nie mogę się doczekać, aby zanurzyć się z tobą w całej tej kreatywności. Lekcja 11. Życie rodzime. W pobliżu wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej wielu Indian żyje w połączeniu rolnictwa i polowania. To fascynujące. To niesamowite, jak równoważą oba style życia. Tak, to bogata tradycja, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Podziwiam ich głębokie połączenie z ziemią i przyrodą. Dokładnie. To zrównoważony sposób życia, który szanuje zasoby. Chciałbym dowiedzieć się więcej o ich praktykach i zwyczajach. Powinniśmy szukać filmów dokumentalnych lub książek, które eksplorują ich kultury. Świetny pomysł. Byłoby pouczające zrozumienie ich sposobu życia. Zagłębmy się w to, jest to temat, który warto wspólnie zbadać. Lekcja 12. Motywacja kamieni milowych. Ostatnio myślałem o wyznaczeniu sobie osobistych kamieni milowych. To brzmi jak fantastyczny pomysł. To naprawdę może pomóc ci zachować motywację. Dokładnie. Chcę też poćwiczyć z przyjacielem, aby było przyjemniej. To świetne pomysły. Posiadanie kumpla treningowego może sprawić, że będziesz odpowiedzialny. Cieszę się, jak duże postępy mogę zrobić dzięki temu nowemu planowi. Ja też. Śledzenie kamieni milowych może być niezwykle satysfakcjonujące. Zdecydowanie wspaniale jest świętować nawet małe zwycięstwa po drodze. Absolutnie. Dodatkowo sprawia, że podróż jest o wiele ciekawsza i przyjemniejsza. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się z tobą moimi postępami i usłyszeć o twoich. Lekcja 13. Różne cechy. Jestem ciekawy na pewno, jakiego koloru są i czy mają jakieś wyraźne cechy. Są dość żywe, z odcieniami niebieskiego i zielonego, które naprawdę się wyróżniają. To interesujące. Uwielbiam, gdy kolory takie pojawiają się w naturze. Tak, a także mają unikalne wzory, które czynią je jeszcze bardziej wyjątkowymi. Wzory mogą naprawdę dać charakteru, sprawiając, że każdy z nich wydaje się wyjątkowy. Dokładnie. To fascynujące, jak natura może stworzyć taką różnorodność. Chciałbym zobaczyć je osobiście. To musi zapierać dech w piersiach. To naprawdę jest. Obserwowanie ich charakterystycznych cech z bliska jest doświadczeniem. Zaplanujmy wycieczkę, aby je zobaczyć. Myślę, że byłoby to niezapomniane. Lekcja 14. Rozkosz produktu. Słyszałem, że jakość produktów była świetna. To zachęcająca wiadomość. Wspaniale jest słyszeć o tak pozytywnych opiniach klientów. Tak, świadomość, że ludzie są zadowoleni, jest zawsze dobrym znakiem. Bardziej podekscytuje mnie wypróbowanie ich dla siebie.
Zgadzam się. Uwielbiam odkrywać nowe produkty, które naprawdę spełniają swoje obietnice. Ponadto miło jest wspierać marki, które priorytetowo traktują jakość i rzemiosło. Absolutnie. Dobrze jest zainwestować w coś wartościowego. Zróbmy listę tych produktów i zobaczmy, które chcemy wypróbować. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aby odkryć, co tam jest. Lekcja 15. Ekscytująca ucieczka. Jestem naprawdę podekscytowany tą podróżą. Będzie to orzeźwiająca przerwa dla nas obojga. Tak, już czuję, jak stres ustępuje, myśląc o tym. Dokładnie. Zasługujemy na trochę czasu na relaks i naładowanie. Nie mogę się doczekać odkrywania nowych miejsc i podziwiania pięknej scenerii. To będzie najlepsza część. Przygoda zawsze przynosi radość. Plus, to świetna okazja, aby wspólnie stworzyć niesamowite wspomnienia. Absolutnie. Nie mogę się doczekać wszystkiego, czego doświadczymy podczas tego wyjazdu. Wykorzystajmy to w pełni i cieszmy się każdą chwilą. Nie mogłem się bardziej zgodzić, to będzie niezapomniane. Lekcja 16. Historyczne trudności. Dla ludzi na wyżynach Szkocji XVIII wiek był rzeczywiście bardzo trudny. Tak, czytałem, że większość ludzi pracowała jako rolnicy na ziemi. To było ciężkie życie, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych, z którymi się borykały. Absolutnie. Musieli być niesamowicie odporni, aby przetrwać te czasy. Podziwiam ich siłę i determinację w obliczu przeciwności losu. Ja też. Ważne jest, aby pamiętać o ich walkach i poświęceniach. Ich historie są świadectwem zdolności ludzkiego ducha do przetrwania. Tak, poznanie ich historii może nas dziś naprawdę zainspirować. Zagłębimy się głębiej w ich doświadczenia. To fascynujący temat. Lekcja 17. Fala nadziei. Myślałem o fali nadziei, która rozprzestrzenia się w społecznościach. To piękna myśl. To niesamowite, jak nasze działania mogą wpływać na innych. Tak, krzyżowanie się nawzajem z miliona różnych centrów energii jest potężne. To naprawdę jest. Te fale mogą zbudować falę pozytywnych zmian. Dokładnie. Każdy mały akt dobroci może wywołać znaczący efekt. Uwielbiam ten pomysł. Zachęca nas do bycia bardziej świadomymi naszym działaniom. Zdecydowanie. Starajmy się tworzyć falę nadziei, gdziekolwiek pójdziemy. Jestem za tym. Razem możemy zainspirować jeszcze więcej ludzi. Absolutnie. To ekscytujące myślenie o możliwościach. Lekcja 18. Historia Ameryki. Ta kolekcja odbitek daje niezwykły obraz Ameryki w latach 1934-1945. Tak, oddaje tak znaczący czas w historii dzięki oszałamiającej wizualizacji. Uwielbiam, jak sztuka może opowiadać historię o przeszłości w tak fascynujący sposób. Dokładnie. Każdy wydruk daje wgląd w życie ówczesnych ludzi. Fascynujące jest widzieć, jak ewoluowało społeczeństwo od tamtej pory. Absolutnie. Te obrazy mogą naprawdę wywoływać emocje i refleksje. Myślę, że powinniśmy wspólnie badać te odciski.
Zasługują na naszą uwagę. Tak, zaplanujmy dzień, aby zanurzyć się w tej historycznej podróży. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co odkryjemy. Lekcja 19. Monarchie konstytucyjne. Kraje te nazywane są monarchiami konstytucyjnymi, ponieważ są to demokracje, w których monarcha ma ograniczone uprawnienia. To ciekawy system. Pozwala zarówno na tradycje, jak i nowoczesne zarządzanie. Dokładnie. To wyjątkowa mieszanka, która może zapewnić stabilność i reprezentację. Uwielbiam to, jak odzwierciedla wartości ludzi, jednocześnie szanując historyczne korzenie. Tak, i fascynujące jest zobaczyć, jak różne kraje wdrażają ten system. Absolutnie. Poznanie ich struktur politycznych może być dość pouczające. Zagłębimy się głębiej w specyfikę funkcjonowania tych monarchii. Cieszę się, że mogę dalej zgłębić ten temat. Jest to tak istotne dzisiaj. Tak, to będzie świetna dyskusja. Lekcja 20. Przypływ życia. Rodzice zawsze mówią mi, żebym zwolnił, bo zawsze się spieszę. Ciekawe, jak nasze tempo życia może czasami sprawić, że tęsknimy za drobiazgami. Może dlatego często czuję się pośpiesznie i nie cieszę w pełni chwilą. Dokładnie. Poświęcenie chwili na oddychanie może naprawdę zmienić Twoją perspektywę. Myślę, że muszę bardziej skupić się na byciu obecnym, zamiast po prostu spieszyć się przez życie. To świetny pomysł. Uważność może naprawdę poprawić ogólne wrażenia. Tak, chcę docenić podróż, nie tylko cel podróży. Absolutnie. Znalezienie tej równowagi jest kluczem do bardziej satysfakcjonującego życia. Cieszę się, że mogę zacząć wprowadzać te zmiany. Nigdy nie jest za późno, aby zwolnić. Lekcja 21. Preferencje muzyczne. Uwielbiam grać piosenki moich ulubionych zespołów. To świetny sposób na relaks. To brzmi cudownie. Czy masz określony gatunek, który wolisz? Lubię mieszankę rocka i indie. W energii jest coś, co mnie urzeka. Gatunki te mają tak bogatą historię i różnorodność. Trudno się nudzić. Dokładnie. Uwielbiam odkrywać nowe zespoły, które pasują do tych stylów. Zawsze ekscytujące jest znalezienie świeżych dźwięków, które cię inspirują. Tak, a występy na żywo są jeszcze lepsze. Atmosfera jest elektryczna. Absolutnie. Nie ma nic lepszego niż przeżywanie muzyki w tłumie. Zaplanujmy kiedyś wspólny koncert. Byłoby świetnie. Lekcja 22. Duch przygód. Czy te nieprzewidywalne incydenty zniechęcały cię do dalszych badań? Wcale nie. Nauczyli mnie być bardziej ostrożnym, jednocześnie angażując się w przygodę. To zdrowa perspektywa. Chodzi o uczenie się na podstawie doświadczeń. Dokładnie. Każde wyzwanie dodaje tylko historie, które możemy opowiedzieć później. Podziwiam tę postawę. Ważne jest, aby iść naprzód bez względu na niepowodzenia. Tak, wierzę, że każda przygoda kształtuje nas w to, kim mamy być. Chętnie zobaczę, jakie nowe doświadczenia czekają na nas dalej. Ja też. Utrzymujmy tego żądne przygód ducha przy życiu bez względu na wszystko. Absolutnie. Życie jest zbyt krótkie, aby nie odkrywać każdej okazji. Lekcja 23. Analiza ryzyka.
Zgadzam się. Przeprowadzenie dokładnej analizy ryzyka ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Tak, zrozumienie potencjalnych pułapek może uchronić nas przed poważnymi niepowodzeniami. Chodzi o przygotowanie się i wprowadzenie strategii ograniczających ryzyko. Dokładnie. Proaktywne podejście pozwala nam skutecznie radzić sobie z wyzwaniami. Myślę, że powinniśmy również zaangażować zespół w tę analizę dla szerszych perspektyw. To świetny pomysł. Współpraca często prowadzi do bardziej wszechstronnych spostrzeżeń. Zorganizujmy spotkanie, aby omówić nasze ustalenia i zebrać wkład. Nie mogę się doczekać. Razem możemy stworzyć solidny plan. Tak, praca zespołowa znacznie zwiększy nasze szanse na sukces. Lekcja 24. Pobyt biznesowy. Tak, zarezerwowałem już pokój w hotelu biznesowym blisko biura. To brzmi wygodnie. Pozwoli nam to zaoszczędzić dużo czasu na dojazdach do pracy. Dokładnie. Chciałem mieć pewność, że będziemy dobrze wypoczęci podczas naszych spotkań. Inteligentne myślenie. Bycie blisko pozwoli nam również lepiej zarządzać naszym czasem. Cieszę się, że się zgadzasz. Ważne jest, aby zmaksymalizować naszą wydajność. Absolutnie. Plus, posiadanie udogodnień w pobliżu sprawi, że nasz pobyt będzie bardziej komfortowy. Tak, nie mogę się doczekać produktywnej podróży ze wszystkim na swoim miejscu. Ja też. Będzie to świetna okazja dla nas zawodowo. Wykorzystajmy to w pełni i osiągnijmy nasze cele. Lekcja 25. Sukces zakupów. Dobra, myślę, że skończyliśmy z zakupami. To była całkiem produktywna podróż. Tak, wspaniale było znaleźć wszystko, czego potrzebowaliśmy bez żadnych kłopotów. Teraz chodźmy złapać nasz lot. Nie mogę się doczekać naszej przygody. Absolutnie. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, dokąd zaprowadzi nas ta podróż. Mam nadzieję, że mamy wystarczająco dużo czasu na relaks przed wejściem na pokład. Ja też. Trochę przestoju byłby idealny przed następnym etapem naszej podróży. Pospieszmy się więc, nie chciałbym przegapić naszego lotu po tak udanych zakupach. Dobry pomysł. Szybko udajmy się do bramy. Jestem podekscytowany tym, co nas czeka, to będzie niezapomniane. Lekcja 26. Dynamika rodziny. Czy jesteś najstarszy w swojej rodzinie, czy masz rodzeństwo? Nie, mam starszą siostrę i zawsze była dla mnie świetnym wzorem do naśladowania. To cudowne. Posiadanie starszego rodzeństwa może naprawdę kształtować twoje doświadczenia. Absolutnie. Nauczyła mnie tak wiele o życiu i radzeniu sobie z wyzwaniami. Mogę sobie wyobrazić, jak wspierające musi to być. Dynamika rodziny jest ważna. Tak, łączy nas szczególna więź i doceniam jej mądrość. Wspaniale jest mieć kogoś, na kogo można spojrzeć i od niego uczyć się. Zdecydowanie. Cenię nasz związek i wskazówki, które udziela. Powiązania rodzinne mogą naprawdę wzbogacić nasze życie na tak wiele sposobów. Lekcja 27. Świeże znaleziska. Spójrz na te wszystkie świeże owoce i warzywa. Wyglądają niesamowicie. Naprawdę to robią. Kolory są tak żywe i zachęcające. Uwielbiam zakupy na targach rolniczych. Jakość jest zawsze lepsza. Absolutnie. Miło jest wspierać lokalnych rolników i zdobywać świeże produkty.
Ponadto gotowanie ze świeżych składników ma ogromną różnicę w smaku. Tak, już wyobrażam sobie pyszne posiłki, które moglibyśmy przygotować. Wybierzmy kilka ulubionych do zabrania do domu i eksperymentowania. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aby wypróbować nowe przepisy z tymi świeżymi znaleziskami. To będzie zabawne, napełnijmy nasz koszyk najlepszymi wyborami. Lekcja 28. Budowanie zaufania. Wzajemny szacunek jest kluczem do sukcesu w każdym związku, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Zaufanie poprawi współpracę i komunikację. Dokładnie. Kiedy ludzie czują się szanowani, są bardziej skłonni do otwartego wkładu. Tak, tworzenie bezpiecznego środowiska sprzyja kreatywności i innowacyjności. Uważam, że budowanie zaufania wymaga czasu, ale jest niezwykle satysfakcjonujące. Absolutnie. Ważne jest, aby konsekwentnie pielęgnować te relacje. Upewnijmy się, że priorytetowo traktujemy szacunek w naszych interakcjach idących naprzód. Zdecydowanie. Silny fundament doprowadzi do większych osiągnięć razem. Jestem podekscytowany możliwościami wynikającymi z budowania tego zaufania. Lekcja 29. Definiowanie sukcesu. Nie chcę żadnej z tych rzeczy, których niektórzy chcieliby, jak sława czy fortunę. To ciekawa perspektywa. Sukces może oznaczać wiele różnych rzeczy. Dokładnie. Dla mnie chodzi o osobiste spełnienie i znaczące relacje. Tak, prawdziwe szczęście często pochodzi z wnętrza, a nie z zewnętrznej walidacji. Wolałbym skupić się na autentycznym życiu niż na dążeniu do powierzchownych celów. Absolutnie. Znalezienie radości w codziennych chwilach jest tym, co naprawdę się liczy. Podziwiam ten sposób myślenia. Orzeźwiające jest słyszeć, że ktoś stawia wartości nad sławę. Dziękuję. Wierzę, że prowadzi to do bardziej satysfakcjonującego i zrównoważonego życia. Zachęcamy się nawzajem do definiowania sukcesu na własnych warunkach. Lekcja 30. Niedrogie wybory. Znalazłem wiele na tym przedmiocie. Był niedrogi i w dobrym stanie. To świetnie. Czy był łatwy w użyciu od razu po wyjęciu z pudełka? Tak, był dostarczany z jasnymi instrukcjami, które sprawiły, że konfiguracja była prosta. Uwielbiam, gdy produkty są przyjazne dla użytkownika. To sprawia, że wszystko jest o wiele prostsze. Absolutnie. Doceniam brak konieczności zmagania się ze skomplikowanymi konfiguracjami. Zawsze ulgą jest znalezienie czegoś, co działa dobrze bez kłopotów. Myślę, że dokonałem mądrego wyboru. Będzie doskonale służył swojemu celowi. Zdecydowanie. Zobaczmy, jak działa z czasem. Jestem podekscytowany Twoją opinią. Będę Cię informować. Mam dobre przeczucia co do tego zakupu. Lekcja 31. Zalecenia dotyczące podróży. To brzmi świetnie. Czy jest jakieś konkretne miejsce, które polecasz odwiedzić w tym mieście? Absolutnie. Powinieneś sprawdzić historyczną dzielnicę. Jest pełna uroku. Słyszałem, że architektura jest oszałamiająca. Chciałbym to zobaczyć na własne oczy. Tak, i jest kilka uroczych kawiarni, w których można się zrelaksować i cieszyć się atmosferą. To brzmi idealnie. Zawsze lubię poznawać lokalną kulturę poprzez jedzenie. Na pewno znajdziesz ukryte klejnoty w tym obszarze. Po prostu nie spiesz się na odkrywanie.
Doceniam wskazówki. Upewnię się, że dodam to do mojej trasy. Nie pożałujesz. To jedna z najważniejszych atrakcji miasta. Nie mogę się doczekać, aby uchwycić tam wspaniałe wspomnienia. Lekcja 32. Aspiracje zawodowe. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, że zapytam, jakie są twoje cele zawodowe. Wcale nie. Chcę zostać kierownikiem projektu w branży technologicznej. To imponujące. Brzmi jak ekscytujące pole z mnóstwem możliwości. Tak, uważam, że jest to dynamiczny obszar, który ciągle się rozwija. Widzę, jak twoje umiejętności byłyby wysoko cenione w tej roli. Dziękuję. Ciężko pracuję, aby zdobyć doświadczenie niezbędne do odniesienia sukcesu. Wygląda na to, że masz solidny plan. Podziwiam to. Doceniam Wasze wsparcie. Motywuje mnie to do dalszego posuwania się naprzód. Nie mogę się doczekać, aż zobaczysz, jak osiągniesz swoje cele. Zrobisz wspaniałe rzeczy. Lekcja 33. Lokalne przysmaki. To imponujące. Czy próbowałeś lokalnych przysmaków, kiedy tam byłeś? Tak, skosztowałem kilku tradycyjnych potraw i były absolutnie pyszne. Uwielbiam, gdy podróże wprowadzają nas w nowe smaki i doświadczenia kulinarne. Ja też. Jest coś wyjątkowego w degustacji wyjątkowej kuchni regionu. Jakie było twoje ulubione danie? Chciałbym usłyszeć o tym więcej. Gulasz z owoców morza był niesamowity. Miał tak bogate smaki i świeże składniki. To brzmi przepysznie. Będę musiał spróbować, jeśli będę miał okazję. Zdecydowanie. To obowiązkowa próba dla każdego, kto odwiedza te okolice. Jestem podekscytowany odkryciem lokalnej sceny kulinarnej podczas mojej następnej podróży. Lekcja 34. Spostrzeżenia marketingowe. Autorytet i lojalność są niezbędne w każdej udanej strategii marketingowej. Absolutnie. Budowanie zaufania wśród odbiorców jest niezbędne dla długoterminowego sukcesu. Czy masz jakieś wskazówki dotyczące pomiaru skuteczności kampanii marketingowej? Tak, wskaźniki śledzenia, takie jak wskaźniki zaangażowania i współczynniki konwersji, mogą dostarczyć cennych informacji. To świetny punkt. Analiza opinii klientów może również pomóc w udoskonaleniu strategii. Dokładnie. Słuchanie odbiorców pozwala na poprawki, które lepiej rezonują. Wygląda na to, że podejście oparte na danych jest kluczem do poprawy wyników. Zdecydowanie. Im bardziej jesteś poinformowany, tym lepsze decyzje możesz podjąć. Chętnie wdrażam tę strategię w naszej następnej kampanii. Lekcja 35. Zarządzanie terminami. Życie w terminach jest trudne, prawda? Absolutnie. Czasami może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza w przypadku wielu projektów. Jakieś wskazówki, jak utrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w pracowitych okresach? Tak, uważam, że ustalanie jasnych priorytetów i robienie przerw bardzo pomaga. To ma sens. Ważne jest, aby naładować, aby zachować produktywność. Dokładnie. Staram się również delegować zadania, gdy jest to możliwe, aby zmniejszyć obciążenie. Inteligentne myślenie. Współpraca może naprawdę zmniejszyć ciężar napiętych terminów. Zgadzam się. Chodzi o to, by pracować mądrzej, a nie ciężej.
Dzielmy się wskazówkami, możemy się wspierać w pracowitych czasach. Lekcja 36. Angażowanie publiczności. Świetnie. Inną sugestią, jaką mam, jest zaangażowanie publiczności poprzez zadawanie więcej pytań. To fantastyczny pomysł. Zachęca do interakcji i utrzymuje ich zainteresowanie. Tak, ważne jest, aby stworzyć dialog, a nie tylko monolog. Dokładnie. Ludzie doceniają zaangażowanie i usłyszenie ich głosów. Myślę, że pomoże nam to również zebrać cenne opinie na temat przyszłych treści. Absolutnie. Słuchanie naszych odbiorców może poprowadzić nasz kierunek do przodu. Zróbmy burzę mózgów na kilka interesujących pytań, które można wykorzystać podczas naszej następnej sesji. Jestem na pokładzie. To sprawi, że nasza prezentacja będzie o wiele bardziej dynamiczna. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak publiczność zareaguje na nasze nowe podejście.